Zapraszam na mój kanał travelfan.pl i zachęcam do obejrzenia nowego filmu z Dominikany. Travel Fan. Poznajmy razem świat. Travel Fan przedstawia film Karaibskie impresje. Dominikana to drugie co do wielkości państwo na Morzu Karaibskim. Zajmuje około 2/3 powierzchni wyspy Haiti, odkrytej dla Starego Świata w 1492 roku i nazwanej przez Krzysztofa Kolumba Hispaniolą. Pierwotnie Dominikanę zamieszkiwali Karaibowie i Tainowie. Obdarzona przez naturę niepowtarzalnym pięknem, kusi przybysza niezwykle bujną przyrodą, idealnym klimatem, najstarszymi kolonialnymi zabytkami Nowego Świata, aromatycznymi cygarami, doskonałym rumem oraz wspaniałą karaibską atmosferą w rytmach baczaty i merengue. Długie, piaszczyste plaże z miałkim jak mąka, śnieżno-białym piaskiem odbijającym się w lazurowej morskiej toni, porośnięte przez zagajniki bujnych palm, kuszą swoim idyllicznym pięknem, stając się ikoną wakacji w karaibskim raju. Dominikana to kraj niezwykle gościnny, z otwartymi i kochającymi życie ludźmi. Miejsce pełne urokliwych miejscowości o kolonialnej zabudowie, gdzie szczodre dary ziemi rodzą się w niezmiernej obfitości, a znakomity rum i aromatyczne cygara smakują jak nigdzie indziej na świecie. Odkryjmy wspólnie Dominikanę. Poznajmy razem świat. Travel Fan. Adventure starts here. Uwaga! Materiał zawiera logowanie produktu. Za sprawą cudu, jakie stwarza technika filmowa, przenosimy się z pięknych Karaibów w nie mniej cudowne plenery kujawskiej ziemi. Tutaj właśnie chciałbym się z Wami podzielić pewną wspaniałą wiadomością. Otóż sponsorem i patronem dobrego morale filmu o Dominikanie stała się firma Y-Food. Y-Food to pyszne koktajle. Każdy koktajl to zamiennik zdrowego, zbilansowanego posiłku. Jedna taka butelka pokrywa aż 25% naszego zapotrzebowania na wszelkiego rodzaju substancje odżywcze, które są potrzebne do prawidłowego rozwoju naszego organizmu. Co ważne, posiłek ten nie zawiera ani glutenu, ani cukru, ani też laktozy. Jest bardzo zdrowy i świetnie przyswajalny dla naszego organizmu. Ponadto zawiera niezbędne dla naszego organizmu substancje odżywcze jak białka, błonnik oraz witaminy i minerały. Co ważne, nie zawiera konserwantów. Dzięki obróbce w wysokiej temperaturze może być przechowywany nawet przez pół roku. W oferowanym przez firmę Y-Food zestawie mamy wiele smaków. Między innymi Happy Banana, mamy Cold Brew Coffee dla smakoszy kawy, mamy też Crazy Coconut dla smakoszy nut egzotycznych, a także Smooth Vanilla. Ja dzisiaj z kolei wybrałem Alpine Chocolate. No to w drogę. Koniecznie. Ale pycha. Idealnie wpasowany w moje poczucie smaku. Uważam, że Y-Food naprawdę robi bardzo dobre produkty. Warto spróbować, przetestować samemu i zamówić. Jeżeli jesteście zainteresowani, to koniecznie zerknijcie na baner i tam wpisując hasło Travel10 otrzymacie 10% zniżki na produkty tejże firmy. Ja dopijam moją pyszną Alpine Chocolate firmy Y-Food, a tymczasem przenosimy się z powrotem do słonecznej Dominikany. Jesteśmy w Puerto Plata, głównym mieście bursztynowego wybrzeża, skąd udajemy się na górę Isabel de Torres. W
poczekalni stacji kolejki linowej 4 zamaskowani dżentelmeni raczą nas wywodzącymi się z Dominikany rytmami merengue. Żywym, radosnym, nieco jednostajnym rytmom towarzyszą często dość frywolne przyśpiewki. Merengue łączy w sobie mieszankę 3 tworzących naród dominikański kultur: prekolumbijskiej, hiszpańskiej oraz afrykańskiej. Czekamy na zbliżającą się właśnie kolejkę linową. Ponoć jest to jedyna tego typu kolejka w całej Dominikanie, a jeśli wierzyć informacjom, to także jedyna tego typu kolejka na obszarze Karaibów. Po chwili teleferico wiezie nas na wysokość 850 metrów nad poziomem morza na szczyt górującej nad miastem Isabel del Torres. W trakcie jazdy z wagonika podziwiać można przepiękne widoki na okolice. Gdzie spojrzeć, dookoła zieleń, a dokładniej morze zieleni. Im bliżej szczytu, tym pogoda zaczyna się psuć. Gęste chmury otulają szczyt mglistym całunem. Ponoć to normalne i typowe dla owej góry, że lubi czasem być kapryśna. Górę otacza park krajobrazowy, a okolice szczytu tworzą okazały ogród botaniczny. Wierzchołek Isabel del Torres stanowi kopuła z ustawionym na niej 16-metrowym posągiem Chrystusa Odkupiciela. Niczym w Rio, także tutaj rozpostarte ramiona Chrystusa biorą symbolicznie w opiekę zarówno okolice, jak też całą Dominikanę. W pogodne dni z miejsca tego rozciąga się wspaniała panorama na zielone wzgórza, Puerto Plata oraz Ocean Atlantycki. Wytyczone ścieżki prowadzą nas wśród pięknych okoliczności bujnej, podzwrotnikowej przyrody. Na uwagę zasługują liczni przedstawiciele okazałej lokalnej flory, m.in. dorodne tulipanowce, rododendrony, drzewa mahoniowe, trąbkowce czy też kilka gatunków karaibskich palm. Fauna Dominikany jest raczej uboga. Podczas wędrówki od biedy w zielonym gąszczu wypatrzeć można około 30 gatunków ptaków, w tym symbol kraju kolorowe papugi kotika. W trakcie przechadzki leśną gęstwiną natrafiamy na niewielkie malownicze jeziorko z fontanną. W zielonej wodnej toni ujrzeć można baraszkujące ozdobne kolorowe karpie, oczekujące na wrzucane im przez odwiedzających różne smakołyki. Warto nadmienić, że ze stoku wzgórza spływa ku Atlantykowi aż 15 niewielkich rzek i strumieni. Ścieżka edukacyjna prowadzi nas także do przestrzennej dioramy ukazującej skromne i zarazem dość trudne życie dawnych osadników. Ubogą chatę wypełniało proste wyposażenie niezbędne do przetrwania. Roślinność dzięki solidnej, codziennej porcji operującego tu słońca oraz sporej dawce wilgoci ma tu idealne warunki do bujnego rozwoju. Choć większość tego obszaru pozostawiono siłą przyrody, mamy tu też miejsca pięknie zadbane rękoma ogrodników. Z górki na pazurki, przebijając się przez całun gęstych chmur, teleferico zabiera nas w dół. Korzystając, że poniżej pułapu ciemnych obłoków słoneczko zaczyna radzić sobie znacznie lepiej, podczas zjazdu możemy podziwiać efektowną panoramę okolicy. Krótki przejazd do centrum, gdzie w trakcie spaceru możemy oglądać ładną, kolonialną zabudowę. W niezbyt wysokich, parterowych bądź piętrowych budynkach mieszczą się liczne sklepiki, warsztaty, bary oraz restauracje. Skarbami tej ziemi są rozsławione w filmie Jurajski Park bursztyn oraz wydobywany jedynie na Dominikanie Larimal, zwany kamieniem szamanów. Dotarliśmy do placu będącego odpowiednikiem rynku. Ten w Puerto Plata nosi nazwę Parku Restauracji, czyli dedykowany jest pamięci XIX-wiecznej wojny partyzanckiej z hiszpańskimi rekolonizatorami. Na środku placu stoi szykowna, piętrowa scena, La Glorietta, służąca obecnie jako tło karnawałowych inscenizacji. Część placu zdominowana jest przez diecezjalną katedrę pod wezwaniem świętego Filipa. Budynek stoi na podwalinach zniszczonej przez pożar drewnianej świątyni. Budowa obecnej rozpoczęła się w 1870 roku. Trwała dość długo, gdyż budowla poddawała się kilku trzęsieniom ziemi.
Wielokrotnie uszkadzana w wyniku żywiołów konstrukcja została w pełni naprawiona dopiero w 2008 roku. Jej dość rustykalne wnętrze zaprojektowano w konwencji nowoczesnego stylu wiktoriańskiego. Strzeliste katedralne wieże to jedna z wizytówek Puerto Plata. Nawiązują swoim architektonicznym stylem do rozmieszczonych wokół placu, a także w pobliskich ulicach XIX-wiecznych, reprezentacyjnych wiktoriańskich domów o uroczych pastelowych fasadach. Puerto Plata, jak zwie się po hiszpańsku Srebrny Port, założono w 1502 roku, kiedy to zaczęli napływać tu żądni złota Hiszpanie. Miasto powstało w celu wzmocnienia północnej części wyspy przed francuskimi piratami. Na ten moment było jedynym z morskich i komercyjnych portów tego regionu. Według legendy miejscowość ta otrzymała swą nazwę dzięki Krzysztofowi Kolumbowi. Kiedy żeglarz ten podczas swej pierwszej ekspedycji dostrzegł na horyzoncie górę, obecnie Isabel de Torres, błyszczącą w słońcu dzięki listowiu drzewa trąbowego, nazwał ją Monte Plata. Nazwa ta wkrótce przyległa do portu i powszechnie się utrwaliła. Spacer ciągnącym się wzdłuż wybrzeża 6-kilometrowym bulwarem, tzw. Malekonem, pozwala zaznajomić się z urodą tutejszej linii brzegowej. Ten najdłuższy bulwar morski Dominikany gości liczne wydarzenia, z których najważniejszym jest hucznie obchodzony karnawał. Tuż nad wybrzeżem surowy granitowy prostopadłościan upamiętnia tych, którzy zginęli w katastrofie lotniczej w 1996 roku. W drugiej połowie XVI wieku wybudowano w mieście fortecę świętego Filipa. Wbrew pozorom nie na cześć świętego, ale ku chwale panującego wtedy króla Hiszpanii Filipa II. Z biegiem lat z fortecy uczyniono więzienie, potem przekształcono ją w fabrykę rumu, by obecnie w jej wnętrzu zorganizować muzeum z wystawą historycznych fotografii i kolekcją broni. Tuż obok podziwiać można konny pomnik generała Gregorio Luperona, urodzonego w Puerto Plata wojskowego i polityka, tak zwanej pierwszej szpady dominikańskiej restauracji. Obok fortecy wybudowano amfiteatr, na którego spogląda nieużywana latarnia morska z końca XIX wieku. To właśnie w tym okresie Puerto Plata przez krótką chwilę pełniło funkcje stołeczne. Znajdujemy się w Santo Domingo, stolicy Dominikany i zarazem najstarszym mieście kraju. Założone w 1496 roku przez Bartolomeo Columba, jest zarazem pierwszym miastem założonym w tzw. Nowym Świecie. Zwiedzanie rozpoczynamy od podziwiania z zewnątrz Alcázar de Colón, najstarszej rezydencji wicekrólewskiej w Ameryce. Powstał z inicjatywy syna Krzysztofa Kolumba Diego. Pierwotnie budynek składał się z około 50 pomieszczeń i ogrodów, jednak do dziś zachowała się jedynie połowa jego faktycznej powierzchni. Budowa trwała 2 lata, a sam budynek został utrzymany w stylu gotyckiego mudéjar, charakterystycznego dla początku XVI wieku. Do pobliskiej Plaza de España przylegają z kolei budynki Muzeum Historycznego oraz Dom Jezuitów. Krok dalej w Panteonie Narodowym pochowane są doczesne szczątki dominikańskich bohaterów. Neoklasycystyczno-renesansowy budynek pierwotnie pełnił funkcję jezuickiego kościoła. Poza prochami wybitnych narodowych osobistości, Panteon posiada około 36 pustych miejsc zarezerwowanych dla przyszłych bohaterów. Jest tu też pusta przestrzeń bez tablicy poświęcona nieznanemu żołnierzowi. Najważniejszym miejscem w pomieszczeniu jest nieustannie płonący wieczny ogień. W Panteonie flagom Dominikany towarzyszą bandery sił lądowych, powietrznych, a także marynarki wojennej. Do Panteonu przylega Plaza Maria del Toledo, nazwany na cześć żony Diego Columba, siostrzenicy króla Hiszpanii Ferdynanda. Wzdłuż placu ciągnie się z kolei główna ulica dzielnicy kolonialnej, zwana ulicą Dam. To przy niej najznamienitsze rodziny w kolonii budowały tu swoje domy. Calle Las Damas to najstarsza brukowana ulica Nowego Świata. Zasłynęła ze spacerów, które tutejsze nobliwe damy zwykły uskuteczniać, aby widzieć i być widziane. Idąc wzdłuż ulicy, docieramy do obwarowań fortecy Ozama, wybudowana w 1502 roku w celu ochrony wejścia do portu oraz miasta przed piratami. Uznana jest za najstarszą konstrukcję wojskową pochodzenia europejskiego w obu Amerykach.
Spacerując po dzielnicy kolonialnej można zobaczyć miasto w takiej formie, w jakiej widziano je kilkaset lat temu, w momencie założenia go przez brata Kolumba Bartolomeo. Większość budynków i elementów architektonicznych nie zmieniła się tu od początku XVI wieku. Fascynująca i charakterystyczna dla miasta siatka ulic skrywa setki zabytków. Urokliwe, historyczne uliczki mieszczą wiele kolonialnych budynków, pałaców oraz kościołów. Zachwycająca starówka w 1990 roku została wpisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Zona Colonial to kompozycja czarującego Starego Świata i modernistycznego stylu latynoskiego, istny tygiel, w którym monumentalne pałace i fortece, niczym architektoniczne perły, wypełniają to miejsce duchem przeszłości czasów kolonialnych. Stoimy przed wybudowaną w 1510 roku najstarszą, będącą w ciągłym użyciu katolicką budowlą Nowego Świata. Kościół i klasztor dominikanów charakteryzuje piękna gotycka fasada. W 1538 roku miejsce to stało się pierwszym uniwersytetem w Ameryce. Przed budynkiem klasztornym ujrzeć można replikę rzeźby Jezusa Bezdomnego. Zacieniony starodrzewiem Parque Colón to jedna z najważniejszych wizytówek miasta. Wypoczywając na jednej z licznych ławeczek, przyjrzeć się możemy nieśpiesznemu życiu jego mieszkańców. Na środku niewielkiego placu stoi pomnik Krzysztofa Kolumba, wskazującego palcem północ. Najstarszym miejscem katolickiego kultu religijnego na kontynencie amerykańskim jest Bazylika Menor de Santa Maria de la Encarnación. Budowę katedry zlecił Diego Colón, a do jej otwarcia doszło w 1511 roku. W 1541 katedra została wyświęcona, a 5 lat później papież Paweł III ustanowił ją katedrą metropolitalną i pierwszą katedrą wszystkich rdzennych mieszkańców Ameryki. To jeden z najważniejszych budynków epoki kolonialnej, który łączy kilka stylów. Można tutaj znaleźć barokowy ołtarz, gotyckie sklepienie oraz bramy, a także 12 kaplic w stylu renesansowym wypełnionych witrażami i freskami. W katedrze znaleźć można zachowane dzieła sztuki, m.in. malowidła, drzeworyty, meble i kamienie nagrobne. Przechadzka po dzielnicy obfituje w wiele atrakcji. Ulokowane wzdłuż jednej z najstarszych ulic Calle El Conde efektowne budynki tworzą obszar pierwszego europejskiego centrum handlowego w obu Amerykach. Błądząc wśród kolonialnych uliczek docieramy do ruin Monasterio de San Francisco. Zbudowany w latach 1509-1560 uznawany jest za pierwszy i najstarszy klasztor obu Ameryk. Malownicza ruina to efekt m.in. pirackich plądrowań Franciszka Drake'a, francuskich dewastacji, a także nawiedzających miasto trzęsień ziemi oraz wieńczącego dzieła zniszczenia huraganu. Wracamy na Calle de Conde. Pierwsza ulica handlowa w Nowym Świecie niezaprzeczalnie pozostaje najpopularniejszym deptakiem handlowym na Dominikanie. Otoczona restauracjami, barami, kawiarniami, cukierniami, markowymi butykami oraz różnej maści sklepami z pamiątkami i spożywką, tworzy długi pasaż handlowy, gdzie z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie. Także uliczni sprzedawcy sztuki upatrzyli sobie to miejsce jako swoje galerie na wolnym powietrzu. Najważniejsze arterie metropolii zbiegają się przy łączącym przeszłość z współczesnością Parque de la Independencia. To jedno z najświętszych miejsc w kraju. Honorową aleję otaczają pomniki związane z niepodległością oraz dominikańskimi bohaterami narodowymi. Parque de la Independencia to także dominikański kilometr zero. Stąd rozchodzą się po kraju wszystkie drogi. Wewnątrz otoczonego murem strzeżonego przez Gwardię Narodową terenu znajduje się Altar de la Patria. Wykonane z białego marmuru mauzoleum mieści doczesne szczątki ojców założycieli Dominikany: Juana Pablo Duarte, Matiasa Ramona Meli i Francisco del Rosario Sancheza. Marmurową płytę nagrobną ze szczątkami mężów stanu oświeca wieczny płomień. Ołtarz Ojczyzny to miejsce dumy narodu dominikańskiego ze swojej niepodległości. Faro de Colón to dedykowane Krzysztofowi Kolumbowi mauzoleum, do którego przeniesiono jego szczątki. Wybudowany w stylu efektownej latarni morskiej pomnik został stworzony z okazji 500. rocznicy pierwszej podróży tego żeglarza do Ameryki. Latarnia morska Kolumba to pomnik w kształcie krzyża,
który to został wykonany ze zbrojonego betonu. Latarnia emituje emanujące w niebo 157 wiązek światła. Budowla ufundowana została przez państwa Ameryki Łacińskiej. Pomnik został zainaugurowany w 1992 roku. Jego całkowity koszt budowy wyniósł wtedy około 70 milionów dolarów. Paro de Colón na wyeksponowanym miejscu można zobaczyć Papa Mobile, którym to Jan Paweł II przemieszczał się podczas swej drugiej pielgrzymki na Dominikanę z okazji 500-lecia ewangelizacji Ameryki Łacińskiej. Na drugim krańcu rozległego Parque del Este, zaledwie 8 km na wschód od ścisłego centrum Santo Domingo, wśród niebywałej zielonej oazy spokoju i wytchnienia, trafiamy do Parque Nacional Los Tres Ojos. Klatka schodowa prowadzi w dół do szeregu jaskiń, będących pierwotnie schronieniem, a także miejscem rytuałów mieszkających tu niegdyś Indian Tainos. Nazwa tego miejsca, Trzy Oczy, kojarzona jest z kształtem ulokowanych wśród wapiennych jaskiń trzech jeziorek, nazwanych tak przez Indian ze względu na ich owalne kształty. Teren parku tworzy system wapiennych jam krasowych oraz jaskiń. Trasa dostępnej dla zwiedzających ścieżki obejmuje 3 niebieskie i opalizujące słodkowodne laguny. Jaskinie zasilane są wodą z podziemnej rzeki. Miejsce to usiane jest wieloma ciekawymi formacjami naciekowymi, w tym stalaktytami i stalagmitami. Naukowcy utrzymują, że pierwotnie było tu jedno duże podziemne jezioro. Podział na kilka osobnych jeziorek nastąpił w wyniku ruchów tektonicznych, gdy część sklepienia uległa osunięciu. Mijane właśnie jeziorko Kobiet, z racji, że nie jest zbyt głębokie, swego czasu upodobały sobie panie, chcące zażyć tu odświeżającej, dyskretnej kąpieli. Wbrew obiegowej nazwie, jeziorka są 4. Aby dotrzeć do najbardziej oddalonej części kompleksu, należy przeprawić się przez trzecie z kolei jeziorko La Nevera, ciągnionym ręcznie za pomocą liny niewielkim promem. Czwarte najgłębsze, Lago Los Zaramagolones, zawdzięcza swą nazwę endemicznemu gatunkowi fauny, które zamieszkuje ten obszar. Odsłaniające piękny widok powierzchniowe jeziorko jest pozbawioną skalnej kopuły cenotą. Otaczające je wapienne formacje pokrywa efektowna, bujna roślinność. Fauna kompleksu obejmuje z kolei nietoperze, żółwie oraz różne gatunki ryb. Warto nadmienić, że urodę tego miejsca doceniło wielu producentów filmowych. Los Tres Ojos stanowiło tło do kilku znanych produkcji, między innymi do jednej z adaptacji o Tarzanie, opowiadającym o wojnie w Wietnamie Combat Shock, czy też w trzeciej części Jurassic Park. To niezwykle fotogeniczne miejsce nie mogło zatem nie zostać uwiecznione także w moim filmie o Dominikanie. Dominikana. Karaibskie inspiracje. Zobacz całą filmową opowieść dostępną na płytach DVD oraz Blu-ray. Film ukazuje najpiękniejsze krajobrazy i najbardziej klimatyczne miejsca na cudownej Dominikanie. Zobacz więcej na YouTube na kanale travelfan.pl. Dominikana. Karaibskie inspiracje. Polecam serdecznie. Travelfan. Poznajmy razem świat. Conoce la gente, conoce el mundo. Z podróżniczym pozdrowieniem, Rafał Maza. All rights reserved by Travel Fan.